Witajcie w kolejnym odcinku First on Track. Dziś zadamy sobie pytanie tak głębokie, że mogłoby zmieścić cały bagażnik Rolls-Royce'a. Czym jest samochód idealny? Czy to elektryczny wehikuł z ekranem większym niż telewizor mojej teściowej? Czy może ryczący potwór spalinowy, który pali benzynę szybciej niż ja wypijam gin z tonikiem? Zacznijmy! Let's play. Dziś, w erze samochodów, które wyglądają jak białe lodówki, trudno o coś, co naprawdę przyciąga wzrok. Weźmy na przykład wnętrza. Większość z nich jest tak fascynująca jak para majtek z M&S. Gdzie się podziała odwaga, nonszalancja, łamanie konwencji? Przyciski? Współczesne samochody mają ich tyle, że każdy kanał radiowy ma własny. Próbujesz włączyć ogrzewanie fotela, a przypadkowo uruchamiasz wycieraczki tylnej szyby. A ekrany dotykowe? Oczywiście są modne, ale próbując zmienić stację radiową, kończysz na ustawianiu temperatury klimatyzacji na 28 stopni. Kolorystyka wnętrz? Szarość. Wszędzie szarość. Czy naprawdę nie można wprowadzić odrobiny życia do kabiny? Podsumowując, design i ergonomia w dzisiejszych samochodach potrzebują rewolucji. Czas na odwagę, na coś, co wyróżni się z tłumu i sprawi, że prowadzenie auta znów będzie przyjemnością. Technologia i bezpieczeństwo. Technologia w samochodach? Oczywiście. Ale czy naprawdę potrzebujemy auta, które potrafi zamówić pizzę, zaparzyć kawę i przypomnieć o urodzinach teściowej? Idealny samochód powinien oferować adaptacyjny tempomat, który nie zwalnia do 30 km/h, gdy tylko zobaczy cień na drodze. Systemy bezpieczeństwa, które nie włączają alarmu przy każdym liściu spadającym na maskę. Asystenta parkowania, który nie potrzebuje więcej miejsca niż autobus przegubowy. I pamiętajmy, technologia ma pomagać, a nie zastępować kierowcę. Bo jeśli auto zacznie myśleć za nas, to co zostanie z radości prowadzenia? Osiągi i ekologia. Moc. Bo 100 koni to nie moc. To inwalidztwo. Idealny samochód musi mieć minimum 700 koni mechanicznych. Tyle, by twoja twarz po naciśnięciu pedału przypominała ciasto na pizzę. Ale jednocześnie musi jeździć 500 km na jednym ładowaniu. Tak, wiem. To jak żądać od krowy, by dawała mleko i steki jednocześnie. Ale hej, mówimy o ideale, nie o twoim Golfie z 2003 roku. Ekologia? Idealny samochód pali wodę mineralną i wydala złote monety. Albo przynajmniej udaje, że jest elektryczny, gdy widzi aktywistę. I musi myć się sam. Brudne auto to jak chodzenie w brudnej koszuli. Nie wypada. Cena i dostępność. Cena powinna być niższa niż rachunek za kawę w Starbucks. Ale wiemy, że tak nie będzie. Więc proponuję 100 000 złotych. Nie mniej, nie więcej. A części? Muszą być tanie jak chipsy w promocji i dostępne w każdym sklepie. Choćby o 3:00 w nocy. Naprawy? Samochód idealny naprawia się sam, gdy poczuje twoje zaniepokojenie. Albo przynajmniej krzyczy: tutaj jest problem, ty głąbie. Podsumowując, samochód idealny to połączenie Ferrari, Land Rovera i roweru na wypadek apokalipsy. Kosztuje grosze, jeździ wiecznie, naprawia się samo, a do tego ma duszę. Taką, która szepcze: zróbmy jeszcze jedną przejażdżkę, proszę. Czy to możliwe? Nie, ale czy warto marzyć? Oczywiście, bo w motoryzacji ideały są po to, by ich nie osiągać. I po to, byśmy wciąż mieli o czym gadać w garażu. A teraz wyłącz ten filmik i wróć do swojego gruchota, który kochasz, mimo że nie ma drzwi do góry. Do zobaczenia następnym razem. I pamiętaj, idealne jest wrogiem dobrego, ale czasem warto pomarzyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.